Hello children from class 5. How are you today? Today's Thursday, the 2nd of April, and the subject of today's lesson is Agata and Friends 7. Historyjka rozdziału 7. Zanim przejdziemy do historyjki, chciałbym, żebyście zapoznali się z listą słówek, które są w notatce, przepisali je oraz część z nich przetłumaczyli sobie razem z moim nagraniem, czyli razem z tym, co do Was za chwileczkę będę mówił. Częściowo już macie niektóre przetłumaczone, co bardziej skomplikowane i trudniejsze zwroty, ale i tak wszystkie powiem Wam za chwilkę. Są one przetłumaczone dlatego, że mogą być Wam nieznane i na pewno ułatwią Wam zrozumienie tej historyjki, która jest, powiedzmy sobie, dość może być niektóre fragmenty tej historyjki dość trudne. Ale o tym troszkę więcej później. Przechodzimy do słówek. Więc macie wypisane, jest w historyjce takie słówko jak prime minister. Oznacza to premier. Wypisałem Wam też i jest to przetłumaczone was born. Oznacza to, że ktoś się urodził. Jeżeli wy powiecie I was born, to znaczy urodziłem się. I tak na przykład macie w notatce podany przykład zdania I was born in. Urodziłem się w. I tutaj Was proszę, żebyście wpisali swój rok urodzenia, tak? I was born in. Można wpisać w takim zdaniu w ogóle i rok urodzenia, ale też miejscowość, w której przyszliśmy na świat. Okay. Next. The public. The public z tym słówkiem the oznacza to rzeczownik i jest to ludzie, społeczeństwo lub opinia publiczna. Ale samo słówko public byłoby przymiotnikiem i oznaczałoby publiczny. Gardener. Gardener. Jeżeli, moi drodzy, wiecie, co to jest garden, to bez problemu rozszyfrujecie, kim jest gardener, bo to jest nazwa zawodu. Nie będę Was trzymał w niepewności, mam nadzieję, że niektórzy już wiedzą, ale jest to ogrodnik. Plant. Plant, moi drodzy, funkcjonuje jako rzeczownik i jest to roślina, natomiast tutaj jest jako czasownik i oznacza on sadzić. W sensie sadzić rośliny. Scary. Scary oznacza straszny. By this lake, przy tym jeziorze. Ghost. Myślę, że znacie to słówko kiedyś już, wydaje mi się, że na jakiejś lekcji musiało paść. Ghost oznacza duch. Skin. Skin jest to skóra. Możecie to znać z różnych gier, ale podstawowym tłumaczeniem tego słówka jest skóra. Wet. Wet oznacza mokry. Scared. Przestraszony. Surprised. Zaskoczony. Więc te słówka tłumaczymy. Za chwilę powtórzę te słówka dla tych, którzy chcą mieć plusa z wymowy. Jest ich dość sporo, więc za ten zestaw słówek, który będzie za chwilę, będzie 1 plus. Później będzie szansa na jeszcze jednego, ale powiem o tym później. Więc, moi drodzy, możemy powtarzać i wy nie musicie tak jak ja w jednym nagraniu tego wysyłać, ale rozbić to sobie nawet na pojedynczo, po 2, po 3, po 4, po 5, obojętnie. Bylebyście mi to nadesłali z wymową, ale nie musicie wszystkiego jednym ciągiem, tak? Najważniejsza jest przez Was wykonana praca, ale nikt Wam nie każe całości recytować. Można sobie to na kilka jakby części rozbić. Okay, so let's repeat. Repeat, powtarzamy. Prime Minister, Prime Minister, I was born in, I was born in. The public, the public. Gardener, gardener. Plant, plant. Scary, scary. By this lake, by this lake. Ghost, ghost. Skin, skin. Wet, wet. Scared, scared. Surprised, surprised. Więc to był jeden zestaw słówek. Jeszcze Wam w notatce podałem takie na fioletowo, są napisane dodatkowe słówka.
Otóż moi drodzy, na kolejnej lekcji sobie już powiemy dużo więcej odnośnie czasu przeszłego i to będzie dość rozbudowana notatka. Bardzo żałuję, że nie będziemy mogli tego zrobić na żywo, ale wierzę, że to pojmiecie, ponieważ szósta klasa również miała nowy temat, nowy czas wprowadzany i jakoś się udało to zrozumieć, więc liczę, że wy też zrozumiecie. I są tam właśnie takie słówka w tym czasie przeszłym. O ile regularne, myślę, że się domyślicie, ponieważ mają końcówkę ed, o tym się będziemy uczyć na przyszłych lekcjach, ale jest też kilka nieregularnych, które wam tam wypisałem dla lepszego zrozumienia historyjki, ale ich na razie nie musimy pisać, ponieważ jeszcze sobie zdążymy o nich powiedzieć i je zapisać. Więc co teraz? Zostało nam tylko słuchać historyjki. So, open your books at page 90 and listen to the story. CD3, Track 3, Agata and Friends. One. Marcus, Sophie and Agata are at Blenheim Palace. Winston Churchill, British Prime Minister in the 1940s, was born at Blenheim. Today, the palace and gardens are open to the public, and every year thousands of people visit them. 2. My grandfather worked here when he was young. He was a gardener. What a great job! It's beautiful here. He planted those trees. 3. He told me a story about the lake. Really? What kind of story? A scary story. Go on. What is it? 4. About 200 years ago, a girl and her family lived in a house by this lake. Is this a true story? Yes. Don't you believe me? I'm not sure. 5. The girl loved the lake, but the lake killed her. What do you mean? She fell into the lake and died. And my grandfather saw her ghost. She had white skin. Her clothes were wet. She was here, by the lake. 6. Ah! What was that? We tricked you. You don't believe in ghosts, do you? Of course not. I wasn't scared. I was surprised. Alright, if you finished, let's do exercise 2. Na stronie 91 mamy zadanie numer 2. Jest to bardzo szybkie zadanie, ponieważ musicie wybrać zdanie, które najlepiej podsumowuje właśnie tą historyjkę. Jedno jest takie zdanie, które pasuje do tego najlepiej. Krótka piłka. Now, let's do exercise 3. You have to choose whether the sentence is true or false. Czyli musicie wybrać, czy zdania podane w tym zadaniu są prawdziwe czy fałszywe. Żeby to zrobić, możecie zapauzować. Ja już tłumaczę kolejne zadanie. Next, exercise 4 and it's easy. Standardowo zadanie czwarte, które zazwyczaj robimy jako pierwsze, robimy jak zwykle, czyli przepisujemy angielskie zwroty oraz ich polskie tłumaczenia i staramy się na podstawie treści historyjki dopasować do tłumaczeń. Za chwilkę wypowiem te zwroty w wersji angielskiej, żeby sobie można poćwiczyć wymowę i oczywiście mi nadesłać. Go on. Go on. Of course not. Of course not. What do you mean? What do you mean? We tricked you. We tricked you. Don't you believe me? Don't you believe me? No i tyle. Możecie sobie przećwiczyć i zrobić to zadanie. Jeszcze jedna rzecz czeka nas na tej lekcji, ponieważ powiem wam co nieco o wymowie. Mamy na tej stronie taką na samym dole pomarańczową ramkę i w niej jest
Jest pewna prosta zasada wymowy, o której Wam mówiłem nieraz, ale tym razem sobie zapiszemy i można sobie ją przećwiczyć. Otóż, moi drodzy, w języku angielskim W, kiedy piszemy literkę W, czytamy ją, wymawiamy ją jak eł. Natomiast jeżeli piszemy V, to właśnie V wymawiamy jak W. I macie tam takie dwa przykładowe słówka. Pierwsze wymawiamy jako Winston, drugie jako very. Zobaczcie, Winston zaczynamy od W, jeśli chodzi o pisownię, natomiast very piszemy przez V. Więc sprawdza się to, co przed chwilą powiedziałem. W wymawiamy jak eł, więc stąd Winston, a V wymawiamy jak W, dlatego very. Możecie sobie powtórzyć te słówka. Winston, Winston, very, very. I teraz zrobimy tak, że puszczę Wam nagranie z wierszykiem, który macie tam napisany na pomarańczowym tle. I jeżeli ten wierszyk jesteście w stanie poprawnie powtórzyć i nagracie mi się i wyślecie do mnie, za to możecie otrzymać drugiego plusa. Więc zachęcam do działania i puszczam to nagranie dla tych, którzy chcą właśnie dostać drugiego plusa. Nawet ci, co nie wyślą nagrania, bardzo Was proszę, żebyście poćwiczyli sobie wymowę. CD3, track 5. Winston was a waiter. Vernon was a vet. Winston dropped the water. And Vernon was all wet. Alright, that's all for today's lesson, so thank you for watching and goodbye.